Dziś robię prosty i szybki jak na ciasto z 2 kremami przekładaniec. Ostatnio nie bardzo miałam ochotę na jakieś skomplikowane ciasta, a pomimo tego, że to wygląda na skomplikowane, to naprawdę da się je ogarnąć w bardzo rozsądnej ilości czasu. Zamiast truskawek można użyć malin, porzeczek, nawet brzoskwiń z puszki. Poza biszkoptem, który trzeba upiec wcześniej, reszta to już właściwie szybko leci. Co jeszcze? Ja to ciasto nieco odchudziłam, bo w wersji oryginalnej było dużo więcej masła i sporo więcej cukru, więc kosztujcie i budyń, i bitą śmietanę, w razie czego do obu można dosypać więcej cukru, pudru, jeśli dla kogoś jest za mało słodkie. A dokładna lista składników znajduje się w opisie i na orchideli.com. Zaczynam od biszkoptu. Piekarnik nagrzewa mi się już do 160 stopni. 4 jajka i cukier ubijam razem jakieś 12-15 minut na średnich obrotach miksera. Można białka oddzielić od żółtek i biszkopt zrobić w bardziej znany wszystkim sposób, ale mi się dzisiaj naprawdę nie chce, szczególnie przy tak małym biszkopcie, to po pierwsze, a po drugie biszkopt robiony tą metodą wychodzi bardziej wilgotny, delikatniejszy, co dla mnie jest bardzo ważne przy biszkopcie czekoladowym. Dodam jeszcze jedną małą zmianę w biszkopcie, czyli zrobię go z krupczatką. Można użyć zwykłej mąki pszennej tortowej, jeśli nie masz krupczatki. Z krupczatką będzie miał trochę inną, taką bardziej porowatą strukturę, co mi też bardzo odpowiada tutaj akurat. Mąkę mieszam z proszkiem do pieczenia i kakao. Do ubitej piany dolewam olej i całość mieszam delikatnie. Przesiewam po 2-3 łyżki mąkę z kakao i proszkiem. Za każdym razem mieszam delikatnie, aż nie będzie widać suchej mąki. Drobinkami kakao w pianie się nie przejmuj, ono stopniowo się rozejdzie i połączy, byle tylko nie było widać nigdzie niczego suchego. To już jest ok. I teraz gotowe ciasto przekładam do blachy i prosto do nagrzanego piekarnika na drugi poziom od dołu na jakieś 20-30 minut. Biszkopt od razu po upieczeniu wyjmuję z piekarnika i studzę całkowicie. Można go upiec wcześniej. I teraz galaretka, 2 szklanki gorącej wody, 1 galaretka u mnie truskawkowa i 2 łyżeczki żelatyny. Rozpuszczam razem, mieszam do chwili, gdy wszystko się naprawdę dobrze rozpuści i połączy i wtedy galaretkę odstawiam. Ma być tężejąca, bo jeśli będzie zbyt rzadka, to w momencie wykładania jej wsiąknie w biszkopt i nie pozostanie po niej śladu. Dobra wiadomość jest taka, że z żelatyną zastyga dużo szybciej, więc nie trzeba bardzo długo czekać. Można ją wstawić do lodówki, ale trzeba naprawdę dobrze jej pilnować i mieszać regularnie. I jeszcze budyń. Połowę mleka wlewam do garnka z cukrem i całość zagotuję, mieszając od czasu do czasu, żeby się nie przypaliło. W pozostałym mleku rozpuszczam 2 budynie śmietankowe czy waniliowe, to jak kto chce. Całość wlewam do gotującego się mleka i mieszając zagotowuję budyń, a po drodze dorzucę jeszcze wiórki kokosowe. Można ich nie dodawać, jak ktoś nie lubi, czyli ugotować po prostu zwykły budyń. Do gorącego budyniu, ale już nie gotującego się, dodaję 100 g masła i całość bez podgrzewania mieszam, aż masło się rozpuści i wszystko się połączy. Jak ktoś bardzo chce, to można to zrobić mikserem. Budyń odstawiam na chwilę, aby przestygł. Nie może być gorący, bo rozpuści galaretkę, ale może być taki lekko ciepły, to nawet lepiej, bo warstwy się wtedy ładnie sklejają i nie będą się rozwarstwiały później. W międzyczasie galaretka już mi zastygła i do takiej zastygniętej galaretki dodaję 500 g drobno pokrojonych truskawek i całość dokładnie mieszam. I teraz spód biszkoptu nasączam. Przypominam, że dokładna lista składników znajduje się w opisie i na orchideli.com. Tam też jest cały przepis w wersji do wydrukowania. Biszkopt wkładam w rant i wylewam całą galaretkę z truskawkami. Powinna ona mieć, przypominam, gęstą konsystencję, tak jak widać na filmie, inaczej wsiąknie w biszkopt. Na galaretkę wykładam wystudzony budyń i od razu, żeby na budyniu nie zrobiła się skórka i żeby wszystko się skleiło, układam podłużne biszkopty. Biszkopty namoczę w takim mleku. Można też użyć mleka skondensowanego, niesłodzonego, które jest też smaczne i długo zachowuje świeżość. Może być również zwykłe mleko albo poncz taki jak do nasączenia biszkoptu. Ciasto na chwilę wkładam do lodówki, żeby posprzątać trochę i zrobić miejsce na ostatni element, czyli bitą śmietanę. A w misie miksera mam 500 g śmietanki 30% i 250 g śmietanki 36%, obie dobrze schłodzone razem z misą miksera. Można użyć samej 30% śmietanki, ale wtedy trzeba dodać 3 łyżeczki żelatyny zamiast 2.
I jeszcze cukier u mnie tym razem zwykły. Musicie uwierzyć mi na słowo, że to 2 łyżki. Każdy może dodać ile chce, można mniej, można więcej. Śmietanę ubijam na sztywno, żeby nie chlapało to najpierw na wolnych obrotach do momentu, aż śmietanka się spieni lekko, a potem już na jak najwyższych. I dolewam rozpuszczoną żelatynę. W planetarnym mikserze robię to nieco inaczej niż mikserem ręcznym, czyli wylewam całość na środek. Moja żelatyna jest wciąż płynna, dosłownie jak woda. Nie zaczęła jeszcze gęstnieć, co jest kluczowe, i jest też lekko ciepła. Na początku miksuję na niskich obrotach, bo chcę wszystko wymieszać. Jak żelatyna wyląduje na bokach misy, to zastygnie i będą grudki. A jak już się wszystko wymiesza, połączy, to przełączam na wysokie obroty i miksuję krótko, ale intensywnie. Gotową śmietankę wykładam na wierzch ciasta i posypuję wiórkami kokosowymi. No i właściwie gotowe, chociaż dobrze jest jeszcze dać ciastu czas w lodówce na zastygnięcie. Moim zdaniem całość wygląda dużo pracochłonniej niż jest w rzeczywistości. Smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchidali.com. Zapraszam serdecznie.